Na co zwracać uwagę przy wyborze hulajnogi elektrycznej w 2025 roku? Odpowiedź w dzisiejszym filmie. Oglądajcie! Chciałbym ten film zacząć zupełnie inaczej, ale niestety muszę zacząć od ceny, bo to właśnie ceną my Polacy w Polsce kierujemy się najbardziej przy zakupie jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego, więc i tak samo jest, jeśli chodzi o hulajnogi. Zanim zdecydujesz się na hulajnogę za 2000 czy za 1500 zł, może warto rozważyć jednak przeczekanie troszkę dłuższego okresu i dołożenie kolejnego 1000, 2, 3, 3 do lepszej hulajnogi, do hulajnogi, która ma właśnie cechy, o których będę opowiadał w dzisiejszym filmie. No ale wiadomo, to nie jest tak, że każda hulajnoga za 2000 zł jest zła. Po prostu warto kierować się pewnymi parametrami. Jak już masz określoną cenę, no to wypadałoby określić wielkość, ciężar tej hulajnogi, no i legalność bądź nielegalność. Na przykład ten model waży powyżej 30 kg, w związku z czym według polskich przepisów nie jest zakwalifikowany już jako pojazd typu hulajnoga elektryczna. No ale oczywiście to nie znaczy, że nie można nim się nigdzie poruszać, bo są miejsca, w których można, ale przepisy nie są na tyle istotne, co to, czy będziesz tą hulajnogę na przykład przenosić do tramwaju, do autobusu, wkładać do samochodu, gdziekolwiek. Więc to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, którą należy określić. Jak duża ma być ta hulajnoga i jak ciężka i czy ona ma być bardziej mobilna, czy jednak taka, że wyjeżdżasz sobie nią w teren i nie musisz nigdzie jej przenosić, tylko zawsze masz ją rozłożoną. Fajnie, żeby ona też zarówno się składała, jak i rozkładała w sposób przystępny. Tutaj mamy taką śrubę, trzeba to wszystko dokręcić i upewnić się, że jest poprawnie zabezpieczone. Ale z drugiej strony dzięki takiej śrubie wiesz na pewno, czy dokręciłeś dobrze, a nie, że polegasz na jakimś zapięciu, które wymyślił producent i które czasami zdarzało się już w naszej historii testowania hulajnóg, potrafiły się otwierać. Kolejny punkt to zabezpieczenie hulajnogi. Te najtańsze hulajnogi poniżej 2000 zazwyczaj w ogóle żadnych zabezpieczeń nie mają. Później pojawiają się w wyższych budżetach zabezpieczenia takie jak właśnie kluczyk, kod PIN albo ostatnio popularne karty NFC. No i jak to działa? Dopóki nie przyłoży się tej karty, to ona się nie aktywuje i nie będzie zdolna do jazdy. Albo druga opcja to właśnie wpisanie kodu PIN. Można wpisać kod PIN i dopiero hulajnoga odblokuje się i będzie można nią jechać. A skoro mamy już wielkość i wagę hulajnogi, to przydałoby się też pomówić o rozmiarze kół. Koła mogą mieć 8, 10, 12 cali, czy mogą być nawet większe, ale od tego wszystkiego zależy komfort jazdy. Im większe koła, tym lepsze tłumienie nierówności, tym lepsze przejeżdżanie przez różnego rodzaju dziury, uskoki, krawężniki, ale też większe bezpieczeństwo. Im koło mniejsze, tym łatwiej wpaść w dziurę, no i spowodować wypadek, który niestety zdarzył nam się również w historii naszej redakcji i to nawet nie jeden. Więc generalnie bezpieczeństwo na tego typu pojazdach jest bardzo istotne i w dużej mierze zależy właśnie od rozmiaru kół. Dodatkowo oczywiście z kołami wiąże się co? Typ opony. Możemy wyróżnić 3 typy opon. Mamy opony pełne, takie jak w przypadku hulajnóg na wynajem. Mamy opony z dętką w środku, no i opony bezdętkowe, dokładnie takie same jak w przypadku samochodów. Jedna z tych hulajnóg za mną właśnie ma opony bezdętkowe, czyli po prostu w oponie jest samo powietrze i to jest ten najlepszy typ opony, który możemy sobie wymarzyć w naszej personalnej hulajnodze. Kolejny punkt to moc silnika i ich liczba, bo jak widzisz, jeśli hulajnoga jest za słaba, to pod wzniesienie po prostu nie podjedziesz. Zazwyczaj hulajnogi mają silnik o mocy od 300 do 500 W, ale są też takie mocniejsze, które mają moc na przykład 1000 W. Są też takie, które mają na przykład 2 silniki po 1000 W. No i właśnie tego typu hulajnogi są najlepsze. Takie rekomenduję. Takie, które mają 2 silniki i możliwość dołączenia tego drugiego silnika w dowolnym momencie, na przykład jeśli potrzebujemy szybciej przyspieszać, albo kiedy podjeżdżamy pod wzniesienie, bo wtedy podjazd pod takie wzniesienie jest dużo łatwiejszy. Zresztą zobacz sam. Próba podjazdu na jednym silniku. Dał radę, ale było ciężko. To teraz czas na włączone 2 silniki. Jak widzisz, jest szybciej, prościej i łatwiej. No i bardziej niebezpiecznie. Ale o ile silnik o dużej mocy, a już tym bardziej 2 silniki pozwalają szybciej rozwijać wysoką prędkość, czy łatwo podjeżdżać pod wzniesienia, no to zużywają też więcej mocy, a w związku z tym mają wpływ na zużycie baterii, a tym samym na zasięg hulajnogi. Więc jeśli cały czas będziesz jeździć na 2 silnikach, no to wiadomo, że zasięg, który jest podawany przez producenta, a nawet taki zasięg, jaki ty sobie gdzieś tam wyliczysz, po prostu stanie się nierealny. Więc ten drugi silnik traktowałbym raczej jak właśnie takie turbo doładowanie, jak w
Formule 1, kiedy potrzeba kogoś wyprzedzić, wjechać pod wzniesienie albo maksymalnie szybko przyspieszyć w danym momencie, wtedy włączamy drugi silnik, a tak to raczej jeździmy na jednym, no chyba że nie zależy nam na dużym zasięgu. A skoro o zasięgu mowa, to wiadomo, że boli cię głowa, bo nigdy zasięg podawany przez producenta nie będzie zgadzał się z tym, co realnie jest się w stanie w rzeczywistości uzyskać. Dlaczego? Dlatego, że testy przeprowadzane przez producenta, testy zasięgu, polegają na tym, że jedzie na nich zazwyczaj Chińczyk, w związku z czym jest dużo lżejszy niż Europejczyk średnio, no i dodatkowo jadą po płaskim albo czasami nawet z górki, bez żadnego wiatru, w związku z czym po prostu ten zasięg jest wysoki. Liczą się też warunki użytkowania baterii. Bateria najlepiej pracuje w okolicach 20-25 stopni Celsjusza, w związku z czym jeśli testuje je się zimą, no to wiadomo, że napięcie na baterii spada, a zasięg też jest niższy. Trzeba wziąć pod uwagę naprawdę wiele czynników i ten realny zasięg możliwy do uzyskania przez Ciebie jest po prostu totalnie niemożliwy do oceny. Trzeba go sprawdzić samemu, a nawet jeśli Ty będziesz jeździć na tej hulajnodze w różnych warunkach, na różnym terenie, to ten zasięg będzie też się różnił. Ja standardowo brałbym po prostu to, co podaje producent i dzielił przez 2 i wtedy wychodzi taki realny zasięg, który jesteśmy w stanie w takich średnich warunkach uzyskać. Kolejny punkt wycieczki po hulajnogę do sklepu to amortyzacja, system amortyzacji. Amortyzatory powinny być zarówno z przodu, jak i z tyłu, a ma to wpływ zarówno na bezpieczeństwo podróży, ale przede wszystkim na komfort, na tłumienie nierówności i na to, żeby nam się po prostu dobrze jechało. Tutaj w ogóle w tej hulajnodze jest podobno stosowany system amortyzacji z podwozia lotniczego. Nie wiem, na ile wierzyć producentowi, że to jest prawda, ale faktycznie mega komfortowo się na niej jedzie. No i możecie sobie wejść w sklepie na taką hulajnogę albo u znajomego i zrobić tak. I wtedy wiadomo, że jest dobrze. A jeśli ktoś chciałby bić rekordy prędkości na hulajnodze, no to niektóre z nich, jak na przykład ta, mogą rozpędzać się do 65 km na godzinę, niektóre to nawet do 80, więc wtedy warto zwrócić uwagę na pewno, żeby mieć wysokiej jakości hamulce, czyli najlepiej bębnowe, hydrauliczne, generalnie takie, które hamują skutecznie, wydajnie i szybko, no i są niezawodne, czyli żeby ona była bezpieczna, w miarę na tyle da się zrobić bezpieczną hulajnogę, która porusza się 65 na godzinę, żeby dobrze się na tym podejście stało, no i żeby w razie co można było przeżyć. W takiej sytuacji najlepiej przynajmniej mieć na sobie hełm, jeżeli nie cały kombinezon. No i warto też pamiętać, po której stronie macie przedni hamulec, czy po prawej, czy po lewej, bo można się nieźle wykopyrtnąć, kiedy się hamulec pomyli. Warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, w jakich warunkach będziesz na tej hulajnodze jeździć. Czy będzie to lato, zima, wiosna, bo to ma oczywiście wpływ na baterię, a jak już wcześniej mówiłem, napięcie na baterii w niższych temperaturach spada, więc zasięg też spada. No ale jak jeździsz w pełnym słońcu na Zanzibarze, to też generalnie dobrego wpływu na baterię to mieć nie będzie i baterie mogą się wtedy szybciej degradować i zasięg hulajnogi może spadać. Ale jeśli będziesz jeździć wieczorem, to warto, żeby hulajnoga miała też oświetlenie. Tak jak tutaj w przypadku tej hulajnogi mamy światło z przodu. No nie jest to jakieś super światło, więc w pełnej ciemności przy bezksiężycowej nocy to za dużo nie zauważysz, ale fajnie, żeby było też światło z tyłu, które jest zintegrowane ze światłem stopu. Czyli jeśli naciskamy hamulec, to z tyłu się zapala. Ale tutaj mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz, która jest coraz popularniejsza, ale jeszcze parę lat temu nie było tego w hulajnogach, czyli kierunkowskazy. Więc mamy takie kierunkowskazy, dokładnie tak samo działają jak w motocyklu, prawy i lewy. Czasami są zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tutaj mamy tylko z tyłu. Generalnie uważam, że to jest naprawdę fajny dodatek. No, przyda się też czasami klakson, ale to zazwyczaj jest w większości modeli. Na koniec zostawiłem ciekawe dodatki, czyli takie rzeczy, które niekoniecznie muszą być w hulajnodze, ale jeśli ktoś ma na to ochotę, no to fajnie, żeby na pokładzie hulajnogi się znalazły. Niektóre modele mają na przykład wbudowany lub sprzedawany jako dodatkowe akcesorium uchwyt na telefon, a do uchwytu na telefon przyda się też ładowanie. W tej hulajnodze chociażby są 2 porty, które służą do ładowania telefonu lub czegokolwiek innego. Jest tutaj funkcja powerbanka, mamy USB-C i USB-A. Niektóre modele, na przykład ten tego nie ma, ale niektóre mają możliwość regulowania wysokości kolumny kierowniczej. To też jest naprawdę ciekawy dodatek. No a tutaj jest coś dosyć niespotykanego, czyli miejsce do wsadzenia lokalizatora typu AirTag albo typu G-Spot, czy jak tam ten Mototag się nazywa, androidowy. No i oczywiście są też modele jak na przykład Nineboty, które mają już wbudowanego AirTaga, czy w zasadzie po prostu urządzenie lokalizujące zgodne z siecią Apple Find My już w samą hulajnogę i można to sobie normalnie dodać do aplikacji. A jeśli ktoś chciałby być Aquamanem i wyjechać hulajnogą z wody,
albo po prostu jeździć w ciężkim deszczu, no to warto, żeby miała odpowiednie certyfikaty, albo przynajmniej, żebyście się upewnili, jak wygląda konstrukcja wewnętrzna tej hulajnogi. Bo certyfikaty są drogie. Na przykład ta hulajnoga ma teoretycznie certyfikat IP54, czyli tak naprawdę żadną wodoodporność, ale mimo wszystko tutaj w tym podejście znajduje się uszczelka i generalnie woda nie powinna dostawać się do środka. Niemniej jednak raczej takiej hulajnogi zatapiać w wodzie nie polecam. A Ty na co zwracasz uwagę przy wyborze hulajnogi elektrycznej? Napisz koniecznie w komentarzu. No i podziel się opinią o tym filmie, czy może jednak o czymś zapomniałem, czy też nie. Jeżeli Ci się podobało, możesz zostawić lajka i rozesłać ten film do kogoś, kto właśnie szuka hulajnogi elektrycznej, a ceny tych modeli są w komentarzu. No i oczywiście do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.